Podwójne standardy konserwatywnych mężczyzn, a tak naprawdę stabilność emocjonalna. Na samym wstępie odnotuję, że nie lubię rzucać niezdefiniowanymi terminami typu konserwatyzm czy stabilność emocjonalna. Wszyscy jesteśmy na subiektywnej skali konserwatyzmu, feminizmu, stabilności emocjonalnej, atrakcyjności fizycznej, zaburzeń odżywiania i wszelkich innych parametrów. Robię to w dobrej intencji, żeby zaprezentować w uproszczeniu, o czym tutaj mówimy. O czym wydaje się być problem. Wydaje się, bo problem dotyczy czegoś innego. I wyklarowanie tego nieporozumienia jest moim dzisiejszym zamiarem. Założenie numer 1. W interakcjach z innymi ludźmi chcemy prezentować się jak najlepiej. Założenie numer 2. Analizując błędy i wyciągając wnioski, możemy przyczynić się do tego, by samemu tych błędów nie popełniać, a przez to prezentować się jak najlepiej. Dlatego chciałbym przeanalizować pewną interakcję między kobietą a mężczyzną, gdyż spotkałem się z esencją problemu już wielokrotnie. Poznali się na portalu randkowym, odbyli spotkanie w restauracji i teraz odbywa się interakcja tekstowa za pomocą smartfonów. Tak, przez internet. Pani pyta pana, czego oczekuje w związku od partnerki. Pan odpowiada, że szuka tradycyjnej, kobiecej kobiety, która zajmie się swoim wyglądem, wspólnym domem i wychowywaniem dzieci. Pani pozytywnie to odbiera i mówi, że też tego szuka. Dobrze się zapowiada. Ale gdy dodaje, że chciałaby się czuć zaopiekowana i nie musieć się martwić wydatkami, pan pyta, co masz na myśli? Pani mówi, chciałabym tradycyjnego mężczyznę, który będzie płacił za mnie i dostarczy mi czego chcę. Chciałabym kogoś, kto wniesie tak zwaną męską energię. Na to pan już nie zareagował tak pozytywnie. Czyli szukasz gościa, który nie będzie miał problemu z tym, żeby kupować ci czego tylko sobie zapragniesz i zapłaci za twoje życie, tak? Jesteś golddiggerką, ja? Stąd już jest równia pochyła. Pani tłumaczy, że chodziło jej o to, że mężczyzna po prostu miałby utrzymać rodzinę, żeby kobieta mogła skupić się na dbaniu o niego i dzieci. Że to po prostu druga strona oczekiwań o tradycyjną kobiecą kobietę. A jak się nie chce dać drugiej strony swoich oczekiwań, to wydaje się to być podwójnym standardem. Pan tłumaczy, że to nie jest podwójny standard. To, czego on szuka, to nieodłączne cechy kobiece. Opiekuńczość, dbanie o dzieci i stabilność emocjonalna. Dobre kobiety mają to w sobie. A to, czego ona szuka, to jakiś bogaty gość, który będzie jej kupował jakieś rzeczy. To nie jest nieodłączna cecha mężczyzny. To zupełnie co innego. Pan kontynuuje. Zwłaszcza, że wszystko jest drogie. Myślisz, że będzie mnie stać na dom za $500 000, a ty sobie będziesz zmieniała sukienki i nie będziesz martwiła o robotę? Oczekujesz, że nie będziesz się dokładać do rachunków i kosztów życia. Pierdolę cię. Czułem, że coś z tobą nie tak. Teraz rozumiem, że próbowałaś mnie upokorzyć w restauracji. Powinienem wtedy był wyjść i nie wrócić. Pani na to, ziomuś, uspokój się. Nigdy nie powiedziałam, że szukam bogatego gościa i domu za $500 ani nic z tych rzeczy. Tylko, że szukam gościa, który potrafi o mnie zadbać. Zwłaszcza, jeżeli wychowuję jego dzieci. Jak chciałbyś, żeby kobieta twoich marzeń mogła być gospodynią i opiekunką i w tym samym czasie pracować na pełny etat, żeby dokładać się do rachunków? Bynajmniej nie mam problemu z podziałem ról między kobietami i mężczyznami, ale ty nie szukasz tradycyjnej kobiety. Szukasz niani i sprzątaczki, która jeszcze pomoże ci z rachunkami. Pan odpowiada, pierdol się. Trzeba było powiedzieć, że interesujesz się mną tylko dla moich pieniędzy. Pieniędzy. Następnym razem sparuj się z jakimś frajerem, powiedz mu to od razu, żeby nie marnował czasu. Pani, ale to ja zapłaciłam wczoraj. Co to znaczy, że interesuję się tobą dla twoich pieniędzy? Pieniędzy. Pan, zamknij mordę. Moje studia dadzą mi więcej niż twoja szkoła biznesowa. Biatch. Teraz już wiem, dlaczego chcesz studiować finanse. Pewnie chcesz wykorzystać bogatych chłopów i ukraść ich pieniądze. Pani zakończyła. Jeżeli chcesz mnie obrażać dlatego, że szukam tradycyjnego mężczyzny, mimo że ty szukasz tradycyjnej kobiety, to coś mi podpowiada, że nie jesteś mężczyzną dla mnie. Usuń proszę mój numer, ale mam nadzieję, że będziesz miał dobre życie. Pomimo tego, że sama ostatnia wiadomość, hejka, jesteś? Wysłana o 1:00 w nocy, jak i kilka innych elementów tej konwersacji mają niebywały potencjał komediowy, chciałbym podejść do tego w miarę na poważnie. Jest masa ludzi z podwójnymi standardami. Chcą dostawać coś, co ma wartość, nie oferując wartości w zamian. Przykładem mężczyzny z podwójnymi standardami byłby ktoś, kto oczekuje, że jego żona będzie pracowała, wychowywała dzieci, sprzątała i zawsze będzie miała najlepszy brzuch, podczas gdy on w tym czasie zabawia się z sąsiadem albo z sąsiadką, wszystko jedno.
Przykładem kobiety z podwójnymi standardami będzie kobieta, która oczekuje, że mąż będzie spełniał wszystkie jej zachcianki, a ona nie będzie go szanowała i nie będzie dawała nic od siebie. I zanim zapytam się tutaj oficjalnie na YouTubie, czy pan z przykładu prezentuje podwójne standardy, powiem, że to de facto nie ma znaczenia. Tak, nawet podwójne standardy nie są esencją problemu. Jeżeli mam tak zwane podwójne standardy i nie chcę dawać wiele od siebie, ale mojej partnerce nadal to odpowiada, bo samo bycie ze mną jest dla niej wystarczająco atrakcyjne, to kto i dlaczego miałby mieć z tym problem? Tak samo w drugą stronę. Jeżeli pracuję, płacę za wszystko, wyrzekam się wielu rzeczy na rzecz rodziny, a żona mnie nie szanuje, ale po prostu nie chce mi się już z tym walczyć, to gdzie jest problem? Skoro poszkodowany nie widzi problemu, to problemu de facto nie ma. Oczywiście, jeżeli ktoś życzliwy zwróci mi uwagę i pokaże mi, że marnuję życie z tą babą, to wtedy tak, tylko że to zmienia założenie. Poszkodowany widzi problem. Jest problem, rozwiązujemy problem. Dość mam tego gnoju, wychodzę, rozumiesz, wychodzę, się wyprowadzam. Ja jestem zerem, wiesz, ale przynajmniej cię nie zdradzam. Żyjąc w gniewie, widząc siebie w niebie. No ale wróćmy do obiecanego pytania, a nawet do dwóch pytań. Czy nasz mężczyzna ma podwójne standardy? Czy nasza kobieta ma podwójne standardy? Otóż nie wiemy tego. A zwłaszcza nie wiemy tego, kiedy mężczyzna się odpalił. Dwa kluczowe momenty w konwersacji. Kobieta mówi, że oczekuje, że mężczyzna zapewni jej, czego chce. Mężczyzna interpretuje, a mówiąc precyzyjnie, ja interpretuję, że on interpretuje, że to oznacza, że ona będzie miała fanaberię, a on wszystkie próżne zachcianki będzie musiał spełniać i nie zauważa, że to tylko jego interpretacja. Skacze do tak zwanej konkluzji, odpala się, nazywa ją golddiggerką i każe jej wypierdalać. A wystarczyło zapytać, czego chce. Prawdopodobnie gdyby dowiedział się, że wystarczy jej skromne życie, to z radością tyrałby w fabryce, by utrzymać potomka i żonę. Niezależnie od tego, czego by chciała, to brak równowagi i stabilności emocjonalnej jest problemem. Jeżeli ta pani jest kobietą jego marzeń, super, budujemy rodzinę. Jeżeli dowie się, że pani jest golddiggerką, to kończymy imprezę i szukamy nowej, lepszej. Nie, proste. Angaż emocjonalny i wylewanie złości i frustracji na kogokolwiek, a zwłaszcza na kogoś, z kim nie chce się budować przyszłości, jest nie tylko oznaką słabości, ale przede wszystkim marnotrawieniem naszego najcenniejszego zasobu. Jeśli masz start, masz w życiu coś ważnego, wiesz? Jeśli nie, to masz czas, nie zmarnuj tego, ej.